Cześć, dziś u mnie na kanale dalszy ciąg ślubnych klimatów. Papier ten sam co ostatnio, choć ubrany zupełnie inaczej. Zapraszam na film. Bazą mojej pracy jest drewniane pudełko o wymiarach 15 na 15 cm, wysokie na 14 cm i zaczynam od malowania całego pudełeczka bejcą w kolorze popiel jasny. Kiedy bejca jest już sucha, ale nie jest zabezpieczona lakierem, całe pudełeczko bardzo mocno bielę. Farbę sobie delikatnie rozwodniłam i nakładam ją na pudełko gąbeczką. Po zabezpieczeniu pudełka lakierem zaklejam sobie wieczko, aby się nie otwierało, i na bokach pudełka odbijam wzór z szablonu, korzystając z Heavy Body Gel. Ta ścianka, którą widzicie, jest frontowa i na niej odrysowuję sobie kształt ramki, którą później tu przykleję. Następnie wnętrze ramki oklejam taśmą malarską i na tak przygotowany bok pudełeczka nakładam Heavy Body Gel przez szablon. Gdy Heavy Body Gel wysechł, stał się przeźroczysty i właśnie o to chodziło. Teraz wzory odbite z szablonu oraz boki pudełka przecieram świeczką, a następnie na całe pudełko gąbeczką nakładam białą farbę akrylową. Farbę nakładam na pracę gąbką, ale nie staram się robić tego dokładnie. W przypadku tej pracy wszelkie prześwity czy niedomalowania są jak najbardziej ok. Kiedy biała farba już wyschła, całe pudełeczko przetarłam papierem ściernym i te wszystkie miejsca, na które nakładana była świeczka, bardzo ładnie się teraz uwidoczniły. Na wieczku pudełka odrysowuję kształt akrylowego serduszka. Następnie to serduszko oraz miejsce na frontowej ścianie pudełka, to na którym odrysowałam ramkę, maluję dodatkowo białą farbą akrylową. To jest ten cudowny papier z poprzedniego filmu. Wyrywam z niego gołąbki i przyklejam je do wieczka pudełka, tutaj w miejscu, gdzie narysowałam serduszko, klejem do dekupaż.
Z tego samego papieru wyrywam kwiaty i kwiatuszki z kolei przyklejam na frontowej ścianie pudełeczka. Ramkę maluję podkładem akrylowym, a po wyschnięciu podkładu przemalowuję ją na szary kolor farbą akrylową. Po zabezpieczeniu ramki lakierem przecieram jej brzegi świeczką, a następnie maluję na biało farbą akrylową. Tak samo jak pudełeczko, w przypadku pudełeczka farbę nakładam gąbką. Kiedy biała farba jest już sucha, przecieram ramkę papierem ściernym, a następnie zabezpieczam ją lakierem. Następnie przyklejam rameczkę do pudełka i na jej dole doklejam kwiatowy wycisk wykonany z masy samoutwardzalnej. Wycisk sobie schnie, a ja domalowuję tło do gołąbków. Będę używała pudrów antycznych i białej farby. Te pudry antyczne to jest takie moje must have ze względu na kolory, w których występują. Ja je bardzo lubię i bardzo często ich używam. I te ich odcienie pozwalają uzyskać taki fajny, vintage'owy klimacik. Serduszko wygląda tak, a ja się biorę za malowanie wycisku. W pierwszym etapie maluję go na szaro farbą akrylową, a po wyschnięciu farby zabezpieczam lakierem matowym. Kiedy lakier jest już suchy, przecieram wycisk świeczką. No i nie nagrałam tego, ale za chwilę zobaczycie, że cały wycisk dookoła dość dokładnie zabezpieczyłam taśmą malarską, po to, aby nie nakładać białej farby ani na ramkę, ani na pudełeczko. Farbę, tak jak poprzednio, nakładam gąbką i tak jak wcześniej też nie staram się, żeby była nałożona super dokładnie. Z tego malowania zostało mi troszkę białej farby, więc rozwodniłam ją i delikatnie ochlapałam tło dookoła gołąbków.
Kiedy farba wyschła, wycisk potraktowałam papierem ściernym, a następnie zabezpieczyłam lakierem matowym. Nie wiem, czy mówiłam, ale cała praca zabezpieczona jest i jeszcze będzie właśnie lakierem matowym. Dookoła serduszka przyklejam sobie wyciski w kształcie sznureczków. To są akurat takie sznureczki, które zrobiłam kiedyś, aby mieć na zapas, i ja je wykonałam z gesso, ale wszystkie wyciski kolejne, które będę przyklejała do wieczka, będą już wykonane z masy samoutwardzalnej. Dopóki klej jeszcze dobrze nie związał, usuwam fragmenty sznureczków, aby zmieścić tam na górze serduszka kokardkę. Niestety nie widać dokładnie, jakiej foremki używam, ale zostawię Wam link do niej. Tutaj jest taka duża girlanda kwiatowa i ja tworzę wycisk tylko części tej girlandy i przyklejam go do jednego boku serduszka. Kolejne kroki są identyczne jak w przypadku tego wycisku na frontowej ścianie pudełeczka, wiecie, tego pod ramką, czyli najpierw maluję sobie wyciski na szaro, następnie zabezpieczam szarą farbę lakierem, przecieram świeczką i później oklejam wycisk dość dokładnie taśmą malarską, aby nie nakładać podwójnie białej farby na wieczko i nie ubrudzić białą farbą gołąbków. No i kiedy ta biała farba jest już sucha, przecieram wyciski papierem ściernym i zabezpieczam wszystko lakierem. Gotowe pudełeczko wygląda tak. Listę materiałów znajdziecie w opisie filmu. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i jak zawsze zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu nie umkną Wam żadne nowości na moim kanale. A jeśli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście mnie wesprzeć, możecie postawić mi kawę na platformie Buy Coffee. Dziękuję.